Przed wami za chwilę stanie osoba, która zawsze chciała pomagać ludziom. Ta chęć pociągnęła ją, czy zaprowadziła między innymi do kliniki Planned Parenthood, ale coś zmieniło jej życie. Wiemy co. Porzuciła to miejsce, założyła organizację, która do tej pory pomogła ponad 500 osobom pracującym w klinikach aborcyjnych, by wrócić do życia i stawać za życiem. Well, hello, everyone. It is such an honor to be here with you in Poland. So I guess hello, Pro-Life Poland. Dobry wieczór Państwu, jestem zaszczycona, że mogę tutaj być. Dobry wieczór Pro-Life Polsko. It's wonderful to be here with you, and I come from the United States, of course. I live in Texas, where it is not cold. Jestem bardzo zaszczycona, jestem bardzo zadowolona, że tutaj mogę z Wami być. Mieszkam w Teksasie, gdzie nie jest tak zimno jak tutaj. I live there with my husband and our 8 children. Mieszkam tam ze swoim mężem i naszym 8 dzieci. I know, that's a lot. 8 dzieci. Tak, wiem, to dużo. We have a daughter who is 13, and then we have 4 boys in a row. They are 7, 6, 5, and 4. Mamy córkę, która ma w tej chwili 13 lat, później 4 chłopców, 7, 6, 5 i 4 lata. I can tell which of you speaks English or understands what I'm saying because you go, oh, before everybody else does. Widzę, że niektórzy z Was mówią po angielsku, bo reagujecie na to, co powiedziałam, zanim wszyscy inni reagują. To było odnośnie komentarza pewnie ilości dzieci. We have twin girls who are 2 years old. Mamy również bliźniaczki, które mają 2 latka. And then we have an 8-month-old little boy named Fulton. I mamy również 8-miesięcznego chłopca, który ma na imię Fulton. So when God told us to be fruitful and multiply, we got very serious about it. Więc kiedy Pan Bóg powiedział nam, żebyśmy się mnożyli i wydawali owoce, wzięliśmy to bardzo poważnie. How many of you have seen the film Unplanned? Ile z Was widziało film Nieplanowany? Oh, so like everybody. Okay. Wygląda na to, że prawie wszyscy. Well, good. Thank you for supporting the film here in Poland. And I want to share a little bit with you about my story. And mostly, though, I want to share with you things that are concerning currently for Poland. Chciałabym się podzielić z Wami moją historią, ale chciałabym się również podzielić z Wami moimi obawami, jeżeli chodzi o to, co się dzieje teraz w Polsce. As most of you know, I got involved with Planned Parenthood in college. Planned Parenthood, of course, is the world's largest abortion provider, and they are in every country. They have influence even here in Poland. Zaangażowałam się w pracę w Planned Parenthood, jak byłam w koledżu. Jest to olbrzymia organizacja, która nie działa tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, również w Polsce. The last year of my employment with Planned Parenthood, things started to change for me. I found out that we were going to be opening a clinic that would abort babies through the 6th month of pregnancy. Ostatniego roku mojej pracy w Planned Parenthood rzeczy dla mnie zaczynały się zmieniać. Dowiedziałam się, że budujemy nową klinikę, w której będzie dokonywać się aborcji dzieci do 6 miesiąca życia. And even though I was a person who was pro-choice, I believed that was too far along in pregnancy to have an abortion. Nawet jako osoba, która opowiadała się za wyborem, było to dla mnie za dużo. 6 miesiąc.
Then I was asked to double our abortion quota, a certain number of abortions that we had to sell to pregnant women coming into our clinics. Później zostałam poproszona o to, żeby podwoić liczbę aborcji. Mieliśmy to sprzedawać kobietom przychodzącym do naszej kliniki Planned Parenthood. And that was confusing to me because I had believed for 8 years that our goal in the abortion clinic was to reduce the number of abortions, not to increase them. Bardzo to mnie zastanowiło, dlatego że zawsze myślałam, że w klinice, w której pracuję, Planned Parenthood, powinniśmy zmniejszyć liczbę aborcji, nie zwiększyć. And I thought maybe it was a mistake. And so I said something to my supervisor, and she said, Abby, why would we want to reduce the number of abortions? That's how we make our money. Myślałam, że to jest jakiś błąd, więc zadałam pytanie swojej przełożonej, na co zadałam to pytanie, dlaczego mamy podwoić. Usłyszałam odpowiedź, że dlaczego mielibyśmy zredukować liczbę aborcji, skoro to generuje nam najwięcej profitu, pieniędzy. And while that bothered me, it didn't bother me enough to walk away from my job at Planned Parenthood. Nie przeszkadzało mi to jednak wystarczająco, żebym przerwała w tym momencie pracę w klinice Planned Parenthood. It wasn't until a month later that I actually witnessed an abortion on an ultrasound screen that I finally decided I could no longer stay inside of the abortion clinic. Nie wydarzyło się to aż do około miesiąca później, kiedy byłam świadkiem zabiegu aborcyjnego dokonywanego pod kontrolą ultrasonografii. Po tym doświadczeniu wiedziałam, że nie mogę tam więcej pracować. Abortion is a relatively simple procedure. It's been done the same for many, many years in the first trimester. A woman is sedated during the procedure, and the doctor comes in and inserts a suction tube into the woman's womb. Zabieg aborcyjny w pierwszym trymestrze ciąży jest zabiegiem dość prostym. Wykonuje się go szybko i zawsze w ten sam sposób. Kobieta, która przychodzi na zabieg, jest uśpiona, po czym wprowadza się do jamy macicy ssak. And he takes the suction tube and he will blindly probe around inside of the woman's uterus until he thinks he has enough blood and tissue in a glass jar. Lekarz dokonujący zabiegu aborcyjnego wkłada ssak połączony do maszyny ssącej i na ślepo porusza się w jamie macicy, aż do momentu, kiedy w słoiku połączonym do ssaka jest zobaczy wystarczająco krwi i tkanki. That glass jar goes into a laboratory called the POC lab. POC stands for Products of Conception, which is, of course, the baby, but you can't say baby inside of an abortion clinic, so we said POC, or the staff would sometimes jokingly say pieces of children. Ten słoik jest następnie przenoszony do laboratorium, które nazywa się POC. Products of Conception, to są produkty koncepcji. Pracownicy kliniki czasami, jak chcieli sobie zażartować, zmieniali tą nazwę, taki sam skrót POC, Pieces of Children, czyli kawałki dzieci. After the jar was collected in the lab, the technician would take everything in the jar and dump it into a dish and reassemble the parts of the baby. Następnie opróżniano zawartość słoika na szklaną płytkę i starano się z powrotem złożyć całość, każdą część usuniętego dziecka podczas zabiegu aborcyjnego. And after everything was assembled, she would take all of the parts of the baby and put them into a bag. And the bags of babies at the end of the day would go into a freezer that the staff jokingly called the nursery.
Po tym jak wszystko z powrotem wiadomo było, że wszystkie części ciała są ułożone, części ciała dziecka zostały wkładane do plastikowej torby, a następnie umieszczane w zamrażarce, którą pracownicy kliniki nazywali żłobkiem. This, excuse me, this visiting doctor wanted to use an ultrasound during the entire abortion procedure so that he would be able to see the baby during the abortion. Lekarz, którego spotkała Abi, wykonywał zabieg aborcyjny pod kontrolą ultrasonografii. Uważał, że jest bezpieczniej wykonywać całą procedurę pod kontrolą ultrasonografii. I was called in to assist during the abortion. My job was to hold the ultrasound on the woman's belly so that the doctor would be able to see the baby during the abortion. Byłam poproszona, żeby asystować przy tym zabiegu aborcyjnym. Moim zadaniem było trzymanie głowicy ultrasonografii na brzuchu kobiety, po to, żeby lekarz mógł zobaczyć części ciała, żeby mógł zobaczyć ciało dziecka. We found that the woman was 13 weeks pregnant, so still in her first trimester. And by 13 weeks in the womb, everything on the unborn child is completely formed. Zobaczyliśmy pod kontrolą ultrasonografii, że ta kobieta jest w około 13 tygodniu ciąży. W 13 tygodniu ciąży całe ciało dziecka jest już ukształtowane, w pełni ukształtowane. And I felt nervous about what I was going to see on the screen because when I looked at the ultrasound, I could see the baby's face, I could see his nose, his mouth, his hands. He looked like a baby. Zaczęłam się bardzo denerwować tym, co za chwilę zobaczę, bo spoglądając na ekran maszyny ultrasonograficznej zobaczyłam, że to jest dziecko, które ma twarz, nos, oczy, usta. But I tried to calm my fears by convincing myself that a baby at 13 weeks along would not be able to feel the abortion instruments. Zaczęłam uspokajać siebie i swoją nerwowość, tłumacząc sobie, że w 13 tygodniu życia to dziecko nie będzie czuło w ogóle instrumentu ssaka, który jest używany przy zabiegu aborcyjnym. And I was looking at the ultrasound monitor and I could see the suction instrument going into the woman's womb and it was getting closer and closer to the side of the baby. Zobaczyłam, jak ssak zaczął się przesuwać coraz głębiej w głąb macicy, coraz bliżej i bliżej dziecka. And when it finally touched his side, the baby jumped and he began moving his arms as if he was trying to fight against the abortion instruments. Kiedy w końcu ten ssak dotknął ciała dziecka, dziecko odskoczyło, zaczęło ruszać rączkami i nóżkami, tak jakby chciało uciec od przyrządu, którego dotyka. And I watched in horror as this child's body was torn apart, piece by piece, and sucked into a glass jar. I oglądałam, jak w horrorze, jak kawałek po kawałku ciało dziecka jest rozrywane i wsysane do maszyny połączonej ze ssakiem. In just a few seconds, the ultrasound screen was black, and I knew that meant the abortion had been successful. Po kilku sekundach zobaczyłam, że ekran zrobił się czarny. Wiedziałam, że to jest koniec zabiegu aborcyjnego, że wszystko zostało usunięte z jamy macicy. I didn't know what my life was going to look like from that day forward, but I knew that I could never participate in abortion again.
Nie wiedziałam, jak będzie wyglądać moje życie od tej chwili, ale wiedziałam, że już nigdy nie będę mogła uczestniczyć w żadnym zabiegu aborcyjnym. Before I came here, I really spent a lot of time in prayer asking God what my message should be to all of you. I'm not Polish, I don't know your culture, and so I really wanted to rely on Him to give me words that you all needed to hear. Zanim tutaj przyjechałam, bardzo dużo się modliłam. Nie jestem Polką, nie znam waszej kultury, więc chciałam polegać na tym, co On mi powie, co mam wam przekazać, co mam do was mówić. And the word that God kept giving me over and over again was compromise. I słowo, które ciągle do mnie powracało w tej modlitwie, był kompromis. And I didn't really know what that meant until I came here and I started hearing about the abortions that are taking place in Poland. Nie wiedziałam dokładnie, co to znaczy, o co chodzi. Dopóki nie przyjechałam tutaj do Polski, nie dowiedziałam się o miejscach, w których dokonuje się aborcji. I found out that every year in Poland, in this Catholic country, just about 1,000 babies are being killed. Dowiedziałam się, że w Polsce, w kraju katolickim, co roku jest zabijanych w aborcji około 1000 dzieci. This has happened because of compromise. To się dzieje z powodu właśnie kompromisu. Somewhere, at some point in time, members of parliament decided that some children were okay to kill if they met a certain standard, if they fit into a certain criteria. W pewnym momencie w naszym parlamencie, w waszym parlamencie, zdecydowano, które dzieci mogą żyć, które spełniają odpowiednie kryteria. But as I'm sure many of you know, the 3 exceptions that are allowed for abortion here in Poland Niektórzy z was pewnie wiedzą, że są 3 wyjątki, które dopuszczają aborcji. are for rape, Gwałt, children that are going to be disabled, dzieci, które będą niepełnosprawne and if the woman's life is at risk. i kiedy życie kobiety jest zagrożone. Now, the intention of the law was that it wouldn't just be children who are disabled, but children who would not live outside of their mother's womb. Intencją to nie było to, że dzieci będą niepełnosprawne, ale to, które mają żyć poza łonem matki. But that's not what's happening. Nie dzieje się tak. Children that could live happy lives outside of the womb, children with Down syndrome, children with minor heart defects, children with minor disabilities are being killed under your current abortion law. Dzieci, które mogłyby przeżyć, które z niewielką pomocą, dzieci, które miałyby niewielkie problemy, mogłyby przeżyć, są zabijane według waszego prawa. And even if the disability is profound, there is still never a reason to perform an abortion. Nawet kiedy niepełnosprawność jest dosyć głęboka, nie ma powodu zabijać. But I say this to help you understand that your current law is not being followed. Chcę wam powiedzieć, że nawet teraz wasze prawo i tak nie jest przestrzegane. Yesterday, Wczoraj I heard stories. słyszałam historię. These were true stories from nurses who work in various Polish hospitals. To są prawdziwe historie pielęgniarek, które pracują w różnych szpitalach w Polsce. These were stories of babies that were scheduled to be aborted, some in the 7th and 8th month of pregnancy,
but they were actually born alive. To są historie dzieci, które miało być usunięte, ale przeżyły. One miały około 8 miesiąca, 8 miesięcy ciąży. But they were not supposed to be born alive. They were supposed to be dead. And so the doctors make a decision. One nie powinny urodzić się żywe, ale jakoś urodziły się żywe i lekarze podjęli decyzję. And these doctors will take this baby, this breathing, crying, fully formed baby, and they will put that baby into a bucket of formaldehyde and allow it to drown. Lekarze brali te dzieci, żywe dzieci, płaczące dzieci i wkładali do wiadra z formaliną. This is happening here To się dzieje tutaj, in Poland, w Polsce. right now in your Catholic country. Teraz w waszym katolickim państwie. Can you even imagine how painful it must be for a baby to drown in a bucket of chemicals? Czy wy możecie sobie wyobrazić, jak musi to być strasznie bolesne dla małego dziecka, bycie utopionym w wiadrze z chemikaliami? And at least one of the nurses has gone to members of parliament to share her story. I w końcu jedna z tych pielęgniarek, sióstr, poszła do parlamentu i podzieliła się tą historią. But she was not listened to. Nie została wysłuchana. No news outlet covered her story. Żadne wiadomości nie dały jej historii, nie wydały jej historii. She did not get an audience in front of every member of parliament. Nie dostała możliwości przemawiania w parlamencie. Because parliament needs you to believe that these types of horror stories are not taking place in your country. Ponieważ wasz parlament musi uwierzyć, że to się dzieje tutaj, w waszym państwie. But they are happening Ale to się dzieje because of compromise. z powodu kompromisu. I have been told Powiedziano mi, that there are currently members of parliament who are willing to further compromise on the issue of abortion. Powiedziano mi, że wciąż są w waszym parlamencie ludzie, którzy chcą iść na kompromis, jeżeli chodzi o aborcję. You may think that these things that happen in the United States could never happen here. Możecie sobie myśleć, że wszystkie rzeczy, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych, nigdy się tutaj nie wydarzą. But further abortion expansion is knocking on the door here in Poland. Ale aborcja się poszerza, puka do waszych drzwi tutaj, do Polski. And you have an opportunity to do something about it. A wy macie możliwość coś zrobić z tym. People have asked me, why do you think it's so easy for people to neglect the unborn? Ludzie wciąż mnie pytają, dlaczego to jest takie łatwe zaniedbanie nienarodzonych, niedbanie o nich. It's because they have no voice. Ponieważ one nie mają głosu. No one hears their cries when they are being torn apart in their mother's wombs. Ponieważ nikt nie słyszy ich krzyku, kiedy są rozdzierane w łonach matek. No one watches their bodies thrashing around in a bucket as they are drowning. Nikt nie widzi ich ciał, kiedy toną w wiadrze. They have no voice, and that's why you have to be their voice. Żeby one miały głos, to wy musicie być ich głosem. You have to fight back against the compromises that have already been allowed to happen here in your country. Wy musicie zwalczać ten kompromis, który jest tutaj w waszym kraju. Do you understand what can happen? Czy wy rozumiecie, co się może wydarzyć? Look at what's happening around the world. Spójrzcie, co się dzieje na świecie. In the United States,
a woman can walk into an abortion facility and kill her baby for any reason up until that child's due date. W Stanach Zjednoczonych kobieta może bez żadnego powodu przyjść i zabić swoje dziecko aż do momentu urodzenia, przez cały czas ciąży. In China, W Chinach they operate the largest abortion facilities in the world. w Chinach przeprowadzają najwięcej aborcji na świecie. Women are being forcibly dragged into abortion facilities. 80% of abortions performed in China are forced abortions. Kobiety są siłą zaciągane do klinik aborcyjnych. 80% aborcji właśnie jest przeprowadzanych w Chinach. These women's arms and their legs are strapped down to bed so that they cannot move while these physicians take the lives of their children. Kobiety są przywiązywane do łóżek siłą, a wtedy lekarze siłą zabierają życie ich dzieci. In Iceland, the president of Iceland made a declaration that they had eliminated Down syndrome in Iceland. Prezydent Islandii zrobił wielkie święto. Ucieszył się, kiedy powiedział, że zlikwidował zupełnie zespół Downa w swoim kraju. But they have not eliminated Down syndrome. They have simply killed every child in the womb that is diagnosed with Down syndrome. Ale oni nie wyeliminowali zespołu Downa. Oni po prostu zabili wszystkie dzieci, które mogłyby mieć zespół Downa. In India, babies in the womb are being killed just because they are little girls. W Indiach małe dzieci są zabijane tylko z tego powodu, że są dziewczynkami. And if the mother doesn't find out that it's a girl until she has already delivered, that mother will take that baby, cover that baby's face until the baby smothers and dies, and bury her in her backyard. Matka, jeżeli nie wie, że dziecko, póki jest w ciąży, nie wie, że dziecko jest dziewczynką, jak urodzi, zatyka jej buzię i dusi ją, potem grzebie w swoim ogródku. You think this can't happen here in Poland? Myślicie, że to się może wydarzyć w waszym kraju? It can. Może. And it will. I się wydarzy. If you do not raise your voices and fight against this barbarity. Wydarzy się, jeżeli nie zabierzecie głosu i nie będziecie walczyć przeciwko temu barbarzyństwu. Our collective silence on the issue of abortion, it is killing our children. Nasza wspólna cisza, jeżeli chodzi o aborcję, jest po prostu zabijaniem dzieci. When I left Planned Parenthood, my supervisor said to me that I had made an enemy of the most powerful organization on the planet, Planned Parenthood. Kiedy odchodziłam z Planned Parenthood, moi przełożeni powiedzieli mi, że zrobiłam sobie z wroga z najsilniejszej organizacji. But that's not true. Planned Parenthood is not the most powerful organization on the planet. Ale to nie jest prawda. Planned Parenthood nie jest najmocniejszą organizacją, najsilniejszą. The most powerful organization on the planet is the church. Najsilniejszą organizacją na naszej planecie jest właśnie Kościół. It is you. It is your voices. To jesteście wy, to są wasze głosy. You have an election coming up. Macie wybory, zbliżają się wybory. The only vote to make for a president or any member of parliament is to vote for someone who puts life first. Jedyny głos, jaki można oddać na prezydenta czy członka parlamentu, to jest taki, który jest za życiem. We may be concerned about other issues. You may be concerned about other issues facing you here in Poland. Może martwicie się o jakieś inne problemy, które są w Polsce. But honestly, all of those other issues are secondary if you don't have the basic fundamental right to life. Ale tak naprawdę te wszystkie inne problemy są drugoplanowe, kiedy póki nie zaczniecie się poważnie martwić o życie. Church, we need you to stand up and to fight back.
Kościele, potrzebujemy was, żebyście wstali i zaczęli walczyć. You cannot stay silent on this anymore. Nie możecie pozostać cicho. Nigdy. The lives of innocent children are on the line every single day here in Poland. Dzieci, niewinne dzieci codziennie są zagrożone. Ich życie jest zagrożone. Compromise is coming. Kompromis nadchodzi. You have to decide if you are going to allow that compromise or if you are going to stand up and use your voice. Wy musicie zadecydować, czy pozwolicie na ten kompromis, czy wstaniecie i zaczniecie walczyć. The Catholic Church, Kościół katolicki, I believe, is the primary answer to the abortion problem in our world. Kościół katolicki jest główną odpowiedzią na ten problem aborcyjny. But for some reason, the church has not raised their voice. Ale z jakichś powodów Kościół nie zabiera głosu. We have been too worried about being politically correct Boi- or offending someone. Chcemy być politycznie poprawni, boimy się obrazić kogoś. The truth will always be offensive to those who do not believe the truth. Prawda zawsze była trudna dla tych wszystkich, którzy nie chcą wierzyć w prawdę. But you speak the truth anyway. Ale musicie i tak mówić prawdę. I have been told that in some parishes Powiedziano mi, że w niektórych parafiach there are publicly pro-choice advocates in the pews and they are being given the Eucharist. Powiedziano mi, że w niektórych parafiach są ludzie, którzy aktywnie działają pro-choice i jest im udzielana komunia. Priests, if you are knowingly giving someone the Eucharist who is in a state of mortal sin, you are violating your own canon law that you have made a promise to fulfill. Księża, którzy udzielacie tej komunii świętej tym osobom, gwałcicie swoje prawo kanoniczne. You see, if you disagree, your disagreement is actually not with me. Your disagreement is with the magisterium of the Catholic Church. Jeżeli się nie zgadzacie, to tak naprawdę nie zgadzacie się nie ze mną, tylko z nauką Kościoła katolickiego. This is not complicated. It's actually very simple. To nie jest skomplikowane. Właściwie to jest bardzo proste. It is always wrong to intentionally take innocent life. To jest zawsze złe, kiedy intencjonalnie zabiera się niewinne życie. No matter how they were conceived, no matter the diagnosis that they have received. Bez znaczenia, jak zostały poczęte, czy jaka została postawiona diagnoza. We must stand up and we must seek justice for them. Musimy wstać i szukać sprawiedliwości dla nich. So I will leave you with the words of one of my favorite saints, and I'm sure one of yours, St. John Paul II. Zostawiam was ze słowami mojego ulubionego świętego, wierzę, że też waszego, Jana Pawła II. Be not afraid. Nie bójcie się. God did not put in you a spirit of fear or timidness. Bóg nie dał wam ducha bojaźni. He put in you a spirit of courage and strength. Dał wam ducha odwagi i siły. I am begging you to stand up with courage and to defend the unborn. Błagam was, stańcie i obrońcie tych niewinnych. Thank you for having me and God bless you. Dziękuję wam, że mnie przyjęliście. Niech was Bóg błogosławi.